Cześć wam wszystkim. Żeby w ogóle mówić o tym, jak UX wspiera budowanie startupów, no to zacznijmy sobie od takich podstaw i w ogóle, żebyśmy byli wszyscy na tej samej stronie i powiedzmy sobie, czym ten UX jest. Ale pytanie do was, żeby było trochę więcej interakcji. Kto jest UX-em albo się tym zajmuje? Ręka w górę. Jest tu ktoś? No trochę was jest, bardzo fajnie, cieszę się. No to dla was to nie będzie żadna nowość, dla reszty tylko żebyśmy sobie ustalili ten background. User experience, całokształt z doświadczeń użytkownika, tych dobrych i tych złych w kontakcie z produktem czy usługą. No i żeby iść troszeczkę głębiej, no to pogadajmy sobie o tym, na ten proces UX-owy, co się w ogóle składa, jakie elementy. Więc my jako projektanci tych doświadczeń użytkownika oczywiście robimy różne rzeczy z pogranicza tego UX-a i innych dziedzin. Między innymi jako UX designerzy oczywiście analizujemy wymagania, prowadzimy badania, zajmujemy się tworzeniem, budowaniem architektury informacji, analizujemy content, zastanawiamy się również z osobami odpowiedzialnymi o UX writing, o marketing, na temat strategii tego contentu. Zajmujemy się interaction designem i prototypingiem, czyli generalnie tymi rzeczami, z którymi ten UX jest najbardziej kojarzony, czyli wiecie, aplikacja, szare obrazki, prostokąty i te inne rzeczy. Ale też testujemy, validujemy rozwiązania, zajmujemy się również tymi obszarami związanymi z visual design. Natomiast to, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać, to będziemy się bardziej skupiać na tej części związanej z badaniami, no bo mówimy tutaj o startupach i o tym, jak ten UX wspiera startupy. Chcę wam powiedzieć o tym, że same te badania, ten UX research, można podzielić na wiele różnych sposobów. Możemy dzielić badania na badania moderowane i badania niemoderowane, możemy dzielić badania na jakościowe i ilościowe. Natomiast ja bardzo lubię taki podział na badania generatywne i ewaluacyjne. Generatywne, czy jak mówi prowadzący dzisiejszego panelu dyskusyjnego Michał Kania, generatywne, tam jest bardzo dużo T i Y obok siebie. To są te badania, które mają nam trochę więcej powiedzieć o naszym użytkowniku. To są badania, które mają nam odpowiedzieć na pytanie, czego chcą nasi potencjalni użytkownicy. One nam dają taką informację o tym, jaki jest problem tych użytkowników, jaki ci użytkownicy mają model mentalny, jak się zachowują w konkretnych sytuacjach. I to nam daje ten background taki, jeżeli chodzi o użytkownika. Natomiast badania ewaluacyjne to są te badania, które nam w jakiś sposób sprawdzają na przykład koncept naszego produktu. Odpowiadają nam na pytania, czy użytkownicy są w stanie ukończyć jakieś zadanie, jak intuicyjne jest na przykład ukończenie tego zadania, jakie informacje, nie wiem, w naszym produkcie, na naszej stronie są najbardziej dla tych użytkowników przydatne. No i dlaczego wam o tym mówię? No bo jeżeli mówimy o budowie startupów, no to oczywiście, na pewno jeżeli obracacie się chociaż trochę w tym środowisku startupowym, no to słyszeliście coś takiego, że 9 na 10 startupów upada. Przyczyną też tego upadku tych startupów jest to, że bardzo często my jako founderzy startupów myślimy o tym, no mam super pomysł, wdrożę ten pomysł, będzie ekstra, miliony się będą zgadzać na koncie, no nie, wiecie, wakacje, wczasy i tak dalej, nie? Nie jest to takie proste i ta ścieżka budowy startupu jest bardziej taką mega zawiłą petlą, gdzie trzeba często wracać do samego początku i ten koncept zmieniać. Natomiast te badania UX-owe bardzo mocno wspierają, zwłaszcza na tym początkowym etapie, tą ścieżkę budowy startupu, bo one nam są w stanie trochę więcej opowiedzieć o potencjalnym użytkowniku, do którego chcemy dotrzeć. One pozwalają nam w łatwy sposób zweryfikować w ogóle potencjał na produkt. No bo nie oszukujcie się, kto jest odpowiedzialny za to, żeby zweryfikować, czy wasz pomysł na startup ma w ogóle jakiś sens? No właśnie potencjalni klienci, to oni decydują o wartości. Nie ma produktu bez klientów. Ktoś musi wam płacić za ten produkt, ktoś musi go kupić. Więc im lepiej my znamy naszych użytkowników, tym lepiej jesteśmy w stanie dobrać rozwiązanie do ich potrzeb, do ich problemów. Zmniejszenie ryzyka biznesowego. Bo my kolejne kroki w tej budowie startupu podejmujemy w oparciu o dane. Skrócenie czasu developmentu, wbrew pozorom, owszem, ponieważ jeżeli badacie, testujecie pewne rzeczy, sprawdzacie to, wychodzicie do tych użytkowników, no to nie jesteście w stanie na przykład daną kolejną funkcję wdrożyć w oparciu o to, co wam mówią użytkownicy. Jesteście w stanie sprawdzić, czy coś jest potrzebne tym użytkownikom, zanim wydacie kasę na development. Nie musicie tracić potem 3 miesięcy i czasu pracy 2 deweloperów, żeby wdrożyć funkcję i po tych 3 miesiącach dopiero przekonacie, hej, to nie miało sensu.
No i jeszcze UX Research pomaga w tym, żeby redukować koszty. Redukować koszty wewnętrzne i redukować koszty zewnętrzne. Koszty wewnętrzne, czyli związane z analizą błędów, z jakimś retestingiem, no i nawet z tym, że jeżeli macie zespół i ten zespół nie widzi, wiecie, jakiegoś takiego sensu w tym produkcie, zaczyna mieć wątpliwości, to zespołowi spadają po prostu morale i mi się zdarzało po prostu obserwować takie sytuacje. No ale mówimy też o kosztach zewnętrznych, no bo słuchajcie, nie oszukujmy się. Pozyskanie raz straconego klienta będzie was kosztowało 3 razy drożej niż jakby utrzymanie tego klienta, który ma naprawdę bardzo dobrą opinię o was. A czasami pozyskanie tego klienta, który się zdenerwował na nasz produkt, jest po prostu niemożliwe, więc lepiej zapobiegać niż leczyć. No i dobra, i tu się kończy taka fajna i miła teoria, a trochę musimy sobie pogadać o wiedzy. To znaczy, research trzeba robić, i to już wiemy, on nam pomaga, daje nam informacje o tych modelach mentalnych użytkowników, o ich zachowaniach, o ich problemach, o potrzebach, ale trzeba wiedzieć, jak ten research robić, bo wcale nie jest to takie proste. A to dlatego, że niestety bardzo często spotykałam się z tym, że ten research był prowadzony po prostu kiepsko. Nie uzyskacie odpowiednich danych, idąc do potencjalnej grupy klientów i się pytając, no to czego chcesz? To nie są walidne dane. Czy jest jakieś słowo, synonim na słowo walidne? O, dziękuję. Wartościowe dane. Albo na przykład, wiecie, zadanie takich pytań, czy chciałby pan aplikację do zniżek i rabatów? No kto powie, żeby nie chciał? Tylko to, co ja jako użytkownik sobie wyobrażam, a to, co wy jako founderzy startupów chcecie mi zaproponować, to są czasami bardzo różne rzeczy. Więc też trzeba zwracać uwagę, w jaki sposób i jak pozyskujecie pewne dane i czy dane, na których opieracie kolejne decyzje biznesowe, budując startup, są danymi wartościowymi. Dobra, badania są trudne, trzeba sobie to jasno powiedzieć, więc od czego warto zacząć takie badania? Przede wszystkim, jeżeli jesteście właśnie na początku takiej drogi jako startupera, albo też zajmujący się UX-em, to ważne jest określenie celu. Dobry badacz w kontakcie na przykład z founderem startupu, z product ownerem, z zespołem, powinien zacząć od tego, żeby określić cel. Czego my w zasadzie chcemy się dowiedzieć? Po co my to robimy? Jakie informacje są nam potrzebne do pozyskania, żeby móc się dalej poruszać w procesie? Kolejną ważną, istotną rzeczą, jeżeli chodzi o badania, to jest oczywiście dobór odpowiedniej metody. Tych metod jest mnóstwo. Ja wam powiedziałam tylko o podziale tak naprawdę badań. No ale jeżeli mówimy o badaniach generatywnych, no to tam są jeszcze x różnego rodzaju metod badawczych. Na przykład wywiady pogłębione, badania dzienniczkowe, badania etnograficzne. Czasami też ten zakres tych badań generatywnych skupia się też na tak zwanym researchu drugiego rzędu, secondary research, czyli po prostu na przykład analizujemy już jakieś istniejące informacje, żeby zebrać dane, które nam pozwolą po prostu dalej iść w procesie. Potem mamy na przykład to, że musimy w jakiś sposób to badanie przygotować. Musimy w odpowiedni sposób na przykład skonstruować pytania. I znowu, konstruowanie pytań, które chcecie zadać użytkownikom, to po pierwsze musicie zadać odpowiednie pytania, a po drugie musicie umieć te pytania skonstruować. Bo jeżeli zadacie takiemu użytkownikowi pytanie, jak bardzo lubisz jabłka i gruszki, no to pytanie jest złe na bardzo wielu poziomach. Oczywiście ja z kontekstu na przykład rozmowy wcześniejszej z daną osobą, ja mogę wiedzieć, że na przykład Sławek lubi jabłka i gruszki. Sławek, uśmiechnij się, lubisz jabłka i gruszki? No, Sławek, ja już wiem, że Sławek lubi jabłka i gruszki. I w jakiś tam sposób być może chcę pogłębić, w jakim stopniu on lubi jabłka i gruszki. Nie wiem, czy lubi jabłka i gruszki bardziej od ananas. Natomiast prawda jest taka, że to pytanie jest kiepskie na bardzo wielu poziomach, bo ja po pierwsze sugeruję Sławkowi odpowiedź. Jak bardzo lubisz? No i tak respondent jest tak, a co ja nie lubię? No możecie przecież nie lubić, nie? To tak jakbyście się pytali, jak bardzo lubić lewicę i prawicę, równocześnie tej samej osoby. Druga rzecz jest taka, że w jednym pytaniu pytamy się tak naprawdę o dwie rzeczy naraz. To jest błąd kognicji. Ja nie mogę się Sławka zapytać równocześnie o to, że jak bardzo lubi jabłka i jak bardzo lubi gruszki. No, a co jak Sławek lubi jabłka, ale nie lubi gruszek? Albo na odwrót. Więc też ta sztuka mądrego konstruowania tych pytań, które chcecie zadać temu użytkownikowi, to też jest bardzo ważne.
Potem dochodzi cała rzecz związana z rekrutacją odpowiednich respondentów. Ile tych respondentów dobrać? Jaka to ma być grupa? Czy chcemy, nie wiem, osoby z dużych miast, mniejszych miast? Jakie są kryteria i kategorie? I kolejna rzecz, wszelkiego rodzaju zabezpieczenia tego, że jeżeli rozmawiacie z danymi respondentami, to też musicie się uczulić na to, że niestety będziecie rozmawiać też ze skamerami. Bardzo często za badanie się płaci i w związku z tym bardzo często na przykład UX designerzy, UX researcherzy spotkają się z osobami, które są tak zwanymi etatowymi respondentami. No i przychodzi wam osoba na taki wywiad, gdzie już czujecie, że coś jest nie tak po prostu. Nie uzyskujecie odpowiednich informacji, pytania są gdzieś tam w liście. No widać, że ta osoba nie zna się na tej dziedzinie. Też dobry badacz powinien umieć to wyłapać, zabezpieczyć się wcześniej, jak taką osobę potraktować i móc przerwać wywiad w odpowiednim momencie i na przykład upewnić tamtą osobę, żeby ona wiedziała, że załóżmy danej nagrody nie dostanie. To też są bardzo takie, wiecie, delikatne niuanse, w których trzeba się po prostu umieć poruszać. Oczywiście zostaje nam później przeprowadzenie samego badania, jak wygląda wasza mimika, jak wygląda oświetlenie, jak wygląda pomieszczenie za wami. Czy jest coś za wami, co rozprasza respondenta, że on nie może się skupić na przykład na odpowiedzi na wasze pytania, tylko nie wiem, za wami w tle biega wasz kot w tej z powrotem i ten respondent tylko patrzy się na tego kota, jest w ogóle nieskupiony na tym, co się dzieje. To jaką macie wy mimikę, czy dajecie czas temu respondentowi. Bardzo ważną umiejętnością badacza jest to, żeby umieć oswoić się ciszą. Niekomfortowo, nie? Jak mi tak stało jeszcze przez kilka minut, to jest mega niekomfortowe, prawda? Kiedyś usłyszałam coś takiego, rozmawiałam o tym właśnie z jednym kolegą. Jeżeli jesteście fanami gry o Tron, to wiedzcie, że Tyrion Lannister był dlatego tak przerażającą postacią, bo on świetnie władał ciszą. I też jeżeli jesteście badaczami albo myślicie o takim kierunku, to bardzo ważną umiejętnością jest to, żeby umieć oswoić ciszę. Bo czasami nie będziecie mieć tego respondenta na kamerze, wy nie wiecie, czy on się zastanawia, czasami to jest rozmowa telefoniczna, telefoniczna na przykład. No i trzeba odliczać sobie albo mieć jakiś inny sposób na to, żeby poczekać, aż dana osoba wam odpowie i uzyskacie odpowiedni wynik. No i oczywiście na końcu mamy analizę i wyciąganie wniosków, więc z badań trzeba umieć wyciągnąć wnioski, trzeba umieć połączyć pewne kropki, mieć jakieś takie wartościowe insighty, które ten wasz właśnie startup pchną do przodu. I odpowiadam wam na pytanie, ok, istnieje jakiś problem, nie istnieje dany problem, nie ma sensu iść dalej w tą dziedzinę, albo zauważyliśmy coś, co jest na przykład warte rozwiązania, ale to jest zupełnie inna rzecz, o której myśleliśmy. Albo być może trzeba zbadać zupełnie inny fakt docelowo. Więc moja rada dla was, jeżeli myślicie o tym, żeby zakładać startup, to spróbujcie się uczyć tych rzeczy, jeżeli na przykład, nie wiem, nie macie funduszy i jakby czujecie, że będziecie chcieli gdzieś tam w tą stronę tego researchu na przykład iść, albo będziecie wiedzieć, że potrzebujecie tej wiedzy, to warto się naprawdę tego nauczyć, bo są pewne takie niuanse, które wymagają jednak czasami lat, żeby być dobrym badaczem, albo po prostu zaufajcie specjalistom. Bądźcie specjalistami na przykład w swojej dziedzinie, jako wy, jako founderzy startupów, potencjalni przyszli founderzy startupów, ale spróbujcie na przykład czasami zaufać specjalistom, którzy was w ten proces na początku fajnie wprowadzą i pomogą wam odpowiedzieć na te pytania i ten UX research faktycznie chce te wasze pomysły zbadać, testować, ale też zło włączyć. Ja mam takie pytanie, chciałem się zapytać, wydaje, że właśnie tutaj ciężko jest ocenić jakby jakość tych ludzi, od których chcemy wyciągnąć informacje. Ja jakiś czas temu korzystałem z takiej usługi takich panelistów online, tam chyba sobie zamówiłem, nie wiem, to było coś koło 1000 panelistów za jakieś 2000 zł i trzeba było 5 pytań zadać no i tam ludzie wyklikiwali, lubię, nie lubię, podoba mi się ten pomysł. No i to też raczej są ludzie, którzy dorabiają w ten sposób. No i jak oceniasz jakąś, nie wiem, wartościowość takiego źródła, tak jakby badania produktu, usługi, tego, czy to się może przyjąć? Czy jest w tym jakaś wartość takich danych, czy one raczej będą mało wiarygodne? Wszystko to będzie zależeć od tego, jakie ty budujesz produkt. Czy ty budujesz produkt na przykład, ale nie wiem, bardziej taki mainstreamowy, że zależy ci w jakimś sposób na
bardzo szerokiej film absolutnie rynkowej. Natomiast jeżeli chodzi o stricte, powiedzmy, metodologiczne podejście, to ja bym raczej do tego podeszła w ten sposób, że no, w jaki sposób zastanawiasz się, co jest odbiorcą twojego produktu zawsze. Nie ma produktów, które są dla wszystkich. Nie wiem, jeżeli budujesz aplikację dla sadowników, co mają przykład tych jabłek, no to będziesz prawdopodobnie szukał tych sadowników. Więc ja bym szukał po prostu sadowników, w jakiś sposób spróbowałbym do nich dotrzeć. I to, co się robi, żeby odsiać osoby, które nie pasują do twojej grupy, bo na przykład mogą cię interesować tylko sadownicy, którzy na przykład mają 2 hektary sadu, nie? A jak już ma 1 hektar, to ty już nie chcesz z nimi rozmawiać. Więc przygotowuje się te tak zwane screenery, czyli ankiety na przykład, które są w stanie, gdzie na przykład osoba, która wypełnia tę ankietę, po prostu odpowiada na zestaw pytań. I ty też musisz bardzo mądrze do tego podejść i zastanowić się, no to jakie są kryteria wyboru mojej grupy? Czy ja chcę na przykład rozmawiać z tymi osobami, czy na przykład chcę właśnie odsiewać osoby, które są sadownikami, ale mają na przykład tylko 1 hektar tego samego, nie? No i wtedy sobie wybieram, dobra, mam na przykład, nie wiem, 30 osób w tej ankiecie, no nie? 10 mi zaznaczyło, że tam ma 1 hektara, no i od razu dziękuję w tej ankiecie, ucinam, to nie są osoby, z którymi ja chcę rozmawiać, ale zgarniam na przykład pozostałe osoby, nie? Więc jakby na przykład screener jest taką dobrą metodą, która jest w stanie odsiać i odpowiednio dobrać na pewne strony. Ale raczej chyba najbardziej zasadne będzie to, jeżeli będziesz o informacje zwrotne pytał osoby, dla których ty kieruje w produkt. Dziękuję. Cześć. Ja chciałbym się zapytać, jaka ilość danych jest wystarczająca na tyle, żebyśmy byli pewni, że na pewno wszystkie dane, które my uzbierali, są prawidłowe. Że się nie stanie takie coś, że wypytamy 1000 ludzi dam na jakąś odpowiedź, ale z jakiegoś powodu mogłoby się pokazać, że drugi 1000 będę miał kompletnie inne zdanie i dzięki temu ten research i odpowiedzi, które uzyskamy, będą niewartościowe lub nie będą miały taką wartość, jaką my potrzebujemy. Jak przykładowo, jakby chodziło o aplikację ogólnopolską, powiedzmy Uber dla całej Polski, to jaką ilość danych konkretnie ja muszę uzyskać, żeby wiedział, że ta ilość jest wystarczająca na tyle, żeby mógł już z tym dalej pracować. No to pierwszą rzeczą, o której musimy sobie pogadać, to jest to, żeby wspomnieć sobie bardzo krótko o tym podziale tych badań, nie? No bo to, co mówiłam, nie? Możemy tam moderowane, niemoderowane i tak dalej, ale też dzielimy badania na badania jakościowe i badania ilościowe. Te badania jakościowe, o których ja tutaj bardzo mówiłam, to są te badania, gdzie pracujesz na mniejszej grupie respondentów, ale je się robi po to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie nie ile, a jak. Czyli jakie ludzie mają problem, jak coś robią, jak wyglądają właśnie ich zachowania, model mentalny i tak dalej. I tutaj, jeżeli chodzi o ilość z danej grupy, to są takie już badania statystyczne przeprowadzone przez Dona Normana, możecie sobie tam wygooglować Nielsen Norman Group i tak dalej, gdzie one pokazują, jak wygląda minimalna ilość respondentów przy tego typu badaniach, żebyś zaczął zauważyć, że odpowiedzi zaczynają ci się powtarzać. Więc z danej grupy mówimy o minimum 5 osobach na przykład do wywiadu, do badania jakościowego. Ja uważam, że 5 to może być trochę za mało, bo wtedy przy tych 5 osobach okazuje się, że jesteś w stanie gdzieś 80 czy 85% problemów wyłuskać. Moim zdaniem fajnie mieć na przykład 8, ale 8 z danej grupy. Czyli jeżeli bierzesz tych naszych sadowników, no to sadowników mamy 8, ale na przykład, nie wiem, wielbicieli gruszek, czy przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Gruszki, również bierzesz 8, no nie? Czyli razem masz tam tych 16 respondentów do wywiadu. I celem tego jest to, żebyś ty uzyskał odpowiedź na pytanie, jakie potrzeby, jakie problemy mają ci ludzie. Natomiast jeżeli chodzi o badania ilościowe, to tu już bierzesz pod uwagę statystykę, czyli określasz te wszystkie poziomy ufności i tak dalej, i tak dalej. I tutaj chcesz uzyskać odpowiedź na to, ile ludzi coś robi. Więc wklepujesz sobie albo znasz się na statystyce, albo wklepujesz sobie na przykład, kalkulator statystyczny, określasz sobie poziom ufności, na przykład 95% i sprawdzasz na przykład,
ilości populacji, czy ilości osób w Polsce z poziomem 95, ile musisz na przykład przeankietować ludzi, żeby uzyskać dane statystyczne. Bo już wtedy mówimy o rzeczach statystycznych. Ja bym w ten sposób do tego podeszła. Dzięki. Ja chciałam się zapytać, skoro już wiemy, kto będzie naszą grupą docelową, jakich użytkowników szukamy, to takie pytanie w sumie, czy może masz jakieś takie metody na podzielenie się, w jaki sposób można inaczej dotrzeć do tej grupy docelowej? Jakieś takie może też może jakieś ciekawe przykłady, bo czasem jest bardzo trudno dotrzeć do tych użytkowników docelowych, więc może jakieś pomysły, jakieś inspiracje, jak do nich dotrzeć. Oczywiście najprostszym sposobem i to, co my tutaj jakby w Pragmatyk bardzo często testowaliśmy, to jest to, że szybciej uzyskasz i zbierzesz grupę, jeżeli ta grupa będzie mieć jakieś wynagrodzenie. No to jest oczywiste. Więc nawet wynagrodzenie w postaci jakichś bonusów, tego typu rzeczy, no to skłania, że jednak te osoby dużo bardziej chcą, na przykład, nie wiem, wypełnić naszą ankietę rekrutującą, czy coś w tym stylu. No i oczywiście takie standardowe sposoby, gdzie się rekrutuje respondentów, no to mamy na przykład, nie wiem, Facebooka, grupy facebookowe, jakieś grupy LinkedInowe, własna sieć kontaktów, Discordy i tego typu kanały. To są takie bardzo standardowe kanały. My na przykład często korzystaliśmy oczywiście z pomocy klientów, bo klienci również mieli na przykład, nie wiem, jakieś swoje social media, tego typu rzeczy, że mogli na przykład zachęcić. Najtrudniejsze zawsze przypadki, które my mieliśmy, to było to, żeby zrekrutować osoby do badań związanych z blockchainem, z NFT, z finansami. Mieliśmy jeden taki przypadek, że korzystaliśmy z pomocy influencerów w tej dziedzinie i to były super badania. W życiu tylu respondentów nie miałam. W ciągu pierwszych 10 minut miały 400 odpowiedzi, także wiecie, tylko wybierać. Więc przy jakichś większych budżetach, na przykład pomoc właśnie influencerów, no bo to są ludzie, którzy mają bardzo duże zasięgi, różnego rodzaju właśnie akurat, no mówię, w przypadku blockchaina, w przypadku jakichś tam projektów NFT czy finansowych, no to takie kanały, na których te osoby siedzą i na przykład jakieś wynagrodzenie związane z ich pasją, czyli w przypadku jednego klienta na przykład oni dostawali jakąś tam ilość tokenów danego projektu, to też gdzieś tam nam pomogło zachęcić tych ludzi, no i tam przede wszystkim na przykład rekrutowaliśmy przez Discorda. Myślę, co jeszcze. No własna sieć kontaktów to jest też fajna rzecz, ale są też narzędzia. Nie wiem, czy user testing ma coś takiego, ale właśnie Konrad tutaj wspomniał, to są po prostu narzędzia różnego rodzaju, które mają swoją bazę testerów i też można spróbować z nimi się skontaktować i wypróbować je. Są agencje rekrutacyjne, które pomagają rekrutować tych respondentów, no to też jest gdzieś tam fajna alternatywa. Ale też na przykład to, co możesz zrobić, jeżeli masz już jakiś produkt albo na przykład, nie wiem, testujesz jakiś produkt, czy jakiś koncept produktu, to co często się wykorzystuje pod kątem na przykład samego badania potencjału produktu, czy wiecie, nie wiem, budujecie jakiś tam produkt, budujecie na przykład landing page takiego produktu, macie tam jakiś zapis na newsletter i tak dalej, sprowadzacie na ten landing reklamę i takie osoby zapisane, które no, pierwsze weryfikujecie jakieś tam zainteresowanie większej grupy, powiedzmy, tym produktem, to też można później wykorzystać na przykład zapisy tych osób do tego, żeby później się z nimi kontaktować i mieć po prostu taką bazę, no nie? No i to też się mówi, że robiły tak zwany research pool, czyli mamy gdzieś, nie wiem, jakiś zapis na newsletter gdzieś na swoich własnych social mediach, który cały czas tam zbiera po prostu potencjalnych użytkowników, respondentów. No i z nimi sukcesywnie się kontaktujemy. Na przykład Workday wykorzystuje coś takiego, że oni mają gdzieś tam puszczone swoje ankiety w różnych miejscach, w social mediach, oni non-stop rekrutują, po prostu mają gigantyczną bazę swoich respondentów, przychodzi im na przykład czas testów, wybierają dane osoby, no i po prostu z nimi sukcesywnie się kontaktują i to jest wtedy takie pierwsze miejsce, z którego na przykład można próbować brać osoby do badań. Przychodzę z doświadczenia chyba, gdzie UX zawsze jest połączony z UI-em. Dlatego w takim kontekście startupowym interesuje mnie na jakiej fazie, na jakim etapie te badania się dzieją właśnie w kontekście startupowym, czy już coś istnieje, czy to jest taka faza 0. Później, żeby nie było zbyt łatwo, jakie są rezultaty właśnie twojej pracy, czy jest jakiś outcome, no i później co się z nim dzieje dalej.
Dobra, to jeżeli chodzi o ten etap, na którym powinny się robić badania, to moim zdaniem im wcześniej, tym lepiej. Bo tak jak powiedziałam, jeżeli ty masz tylko pomysł, albo nawet nie masz żadnej hipotezy, nie masz żadnego pomysłu, ale czujesz, że w danej grupie odbiorców jest być może jakiś potencjalny produkt, to te badania właśnie takie generatywne, które mają ci zebrać informacje o tej potencjalnej grupie odbiorców, no to są te badania, które startujesz przed w ogóle budową czegokolwiek. Bo one ci dają realną podstawę do tego, żeby wiedzieć, ok, istnieje dany problem albo istnieje dana potrzeba, w którą w ogóle warto się zagłębiać. Mieliśmy też takie przypadki w Pragmatic, pewnie na panelu dyskusyjnym trochę więcej o tym pogadamy, gdzie no, mamy taki program, gdzie budujemy jakby swoje też startupy, no i te badania na przykład pomogły nam już odsiać jeden pomysł na samym etapie badań. To znaczy od respondentów nie było nic tam takiego, że realnie byłby jakiś problem czy jakaś potrzeba, którą warto by było rozwiązywać. Więc tak naprawdę te badania mogą ci ubić twój pomysł już na samym początku. Nie ma potencjału na produkt, nie ma problemu, dana grupa się w ogóle nie interesuje takim, no jakby ten pomysł nie jest wart rozwiązania, albo po prostu problem, który myślisz, że jest, tak naprawdę go nie ma i nie istnieje. Jeżeli chodzi o rezultaty mojej pracy i to, co my dostarczamy na przykład klientom, wszystko oczywiście zależy od tego, jak analizujemy badania, jaki jest budżet, jaki typ tych badań prowadzimy i tak dalej. Na przykład bardziej rozbudowane badania, które mieliśmy, no to analizowaliśmy, na przykład używaliśmy aptitude diagramów, wyciągaliśmy jakieś takie wartościowe insighty i na przykład byliśmy w stanie klientom jakby właśnie tutaj mówić o tym potencjale, o problemie, o tym, co jest ważne dla użytkowników, na czym się warto skupić, jakie cechy powinien mieć dany produkt. Czy na przykład, musimy bardziej pomyśleć o modułowym rozwiązaniu, mieliśmy jeden taki przykład, ponieważ ta grupa odbiorców jest mega zróżnicowana, którą wy macie. I w zależności od stopnia zaawansowania, ona będzie poszukiwała trochę innych rzeczy w produkcie. Więc generalnie rezultatem mojej pracy najczęściej jest to, żeby odpowiedzieć klientowi o najbardziej takich istotnych insightach i czasami, żeby mu powiedzieć, to nie jest dobry pomysł, to nie jest dobry kierunek, po prostu, szczerze i transparentnie. Z rezultatów mojej pracy wynika, że w tej grupie docelowej nie ma tego problemu, nie ma tutaj potencjału, żeby pchać się w to dalej. Więc możemy próbować badać inną grupę, albo być może widzimy w danej grupie inny problem, który warto rozwiązać, a niekoniecznie ten, który ty chciałeś początkowo rozwiązać. Przeprowadzając takie badania generatywne, jak dobrze porównać się do konkurencji? Na co zwrócić uwagę, jeżeli chcę badać potrzeby moich potencjalnych użytkowników względem istniejących produktów, mojej konkurencji potencjalnej? No dobra, to ja bym w ogóle zaczęła od tego, czy musisz to robić. No bo oczywiście, jakby słuchajcie, konkurencja jest ważna i my musimy brać pod uwagę to, że ta konkurencja istnieje. Ale też trzeba podchodzić do tego, że w momencie, w którym my rozwijamy dany produkt i patrzymy na tą konkurencję i na przykład widzimy, o, konkurencja coś wdrożyła, ale super, to ja też to zrobię. Ale ty nie wiesz, na jakim etapie jest ta konkurencja. Ty nie wiesz, dlaczego podjęła taką decyzję. Ty nie wiesz, czy ona za tydzień nie zmieni zdania. Więc też na to trzeba oczywiście uważać. Jeżeli chcesz na przykład badać w kontekście konkurencji, to i tak bym podeszła do tego w taki sposób, żeby na przykład jak najwięcej dowiedzieć się o danych ludziach, bo to ci pozwoli uzyskać informacje o tym, no to na przykład te osoby są, nie wiem, takie i takie, mają takie potrzeby, takie problemy, zachowują się w dany sposób i też wypytać się ich właśnie, z jakich narzędzi korzystają, żebyś zobaczył w ogóle, czy one używają tej konkurencji i tak dalej, jakie mają przemyślenia na temat tej konkurencji, dlaczego z tego korzystają. Więc i tak bym nie pomijała tej takiej części, która ci trochę więcej pozwoli uzyskać informacje o tych użytkownikach i na przykład później dowiadywałabym się tego, z jakich narzędzi do danej rzeczy, no ciężko mi tutaj jakby odpowiadać, bo to tak bardzo ogólnie się tutaj poruszamy, no nie mamy konkretnego przykładu, ale pytałabym się o to, no to z jakich narzędzi, nie wiem, korzystasz tam w pracy, czy do, nie wiem, wysyłania maili, czy czegoś takiego, co o nich sądzisz, wiesz, żeby uzyskać jak najwięcej informacji, opinii na temat tego, a nawet czasami, jeżeli potrzebujesz tego i ta osoba może, to pamiętajcie o tym, że różne typy badań możecie też łączyć. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uprzedzić taką osobę i na przykład
poprosić ją, albo no, oczywiście ona musi tam wiedzieć, wiecie, ochrona danych osobowych i te inne rzeczy, ale żeby ci pokazała, jak ona korzysta z tego narzędzia. Z jakich modułów korzysta? Co robi? Jak to robi? Niech cię przeprowadzi przez ten proces. Niech ona ci pokaże, jak ona tego używa. I to tak naprawdę nie tylko jej, wiecie, opinia i co ona mówi, z czego korzysta, dlaczego, jak ocenia, co jej się podoba, co jej się nie podoba, ale też to, w jaki sposób korzysta, taka już typowa obserwacja tej osoby, z jakich modułów, części, aplikacji i tak dalej korzysta, czego używa, czego nie używa, to też ci może dostarczyć bardzo dużo informacji, bardzo dużo wiedzy. Okej, to dziękuję Ci, Kasiu, bardzo za prezentację. Zapraszam.